Chciałbym zacząć tą prezentację od pytania, dlaczego Atlassian? Atlassian versus świat, tak pierwszy slajd się nazywa. Ten atlas, który niesie całą kulę ziemską na swoich ramionach, na swoich barkach. Dlaczego tak? No, to było akurat wyzwanie firmy Atlassian, aby stworzyć zestaw narzędzi, który będzie dla każdej firmy uniwersalny, możliwie uniwersalny, jak najlepszy i sprawdzający się dla ich potrzeb. Natomiast musimy być świadomi tego, że Atlassian to nie jest jedyna firma, która ma swoje produkty na świecie. Jeden z produktów Atlassiana jest Jira, w tej dużej liście zaledwie jest tutaj umieszczona. I generalnie ta lista zawiera, to jest lista z Wikipedii, znalazłem gdzieś na jakiejś stronie Wikipedii, to jest 128 pozycji odpowiedników programu aplikacji Jira lub narzędzi podobnych. Oczywiście sama Atlassian ma narzędzi więcej, nie tylko Jira. Natomiast ja wiem już, że ta lista nie jest pełna, jest też kilka nowych produktów i każdy spełnia się w troszeczkę innej dziedzinie. Czemu Atlassian? Dlatego, że my jako Intensy stwierdziliśmy, że chcemy współpracować z partnerem, z firmą, która może zaoferować najwięcej. Jest to bardzo elastyczny zestaw narzędzi, który można naprawdę dostosować tak, jak chcemy do swoich potrzeb. I to chyba tyle. Co nam da podstawowy zestaw narzędzi Atlassian? Pozwoli nam na planowanie i realizację projektów, procesowanie zadań, które w tych projektach będziemy umieszczać, które będziemy realizować, pracę z klientem, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, ponieważ nasi pracownicy wewnątrz firmy to też są klienci. Tworzenie dokumentacji, tworzenie bazy wiedzy, wszystkich produktów, które stworzyliśmy dla siebie bądź dla klientów, kolaborację zespołów, tutaj troszeczkę to rozwinę później, jak chodzi o co chodzi z tą kolaboracją. Podpowiem tyle, że można w dużym stopniu wyeliminować uciekające maile na przykład, a także praca z kodem. To w takim podstawowym zakresie zadań, które będziemy dzisiaj omawiać. Na tym slajdzie z kolei widzimy, jakie są kluczowe narzędzia, które Atlassian tworzy. Jira Software, Jira Service Desk i Jira Core to jest podstawowe narzędzie, o którym w zasadzie wszystko się opiera. Oczywiście te narzędzia mogą działać niezależnie, również z tych pozostałych dwóch kolumn, natomiast warto mieć na uwadze to, że Atlassian stworzył to w ten sposób, aby to wszystko tworzyło jeden ekosystem, który ze sobą się łączy, który może być integralną całością. Z tych narzędzi, które tu mamy, to nie są wszystkie narzędzia, jest ich więcej, to są te najbardziej korowe, natomiast my dzisiaj skupimy się na kilku innych, natomiast oprócz tego, co tu widzicie, oprócz produktów, miejcie na uwadze, że Atlassian to są nie tylko produkty, ale to jest też ich wsparcie. Wsparcie Atlassiana, generalnie, jeżeli mam aktywne licencje, oczywiście mamy od nich wsparcie. Marketplace, czyli pluginy, które mimo, że tak elastyczne narzędzie daje Atlassian i jeszcze dodatkowo je rozwijają. Społeczności. Generalnie klienci Atlassiana tworzą społeczności, komunikują się na nich, wymieniają się najlepszymi praktykami z pracy. To wszystko funkcjonuje. Blogi. Blogi są czy to klientów, czy Atlassiana, czy partnerów. My również prowadzimy swoje blogi tematyczne o tych narzędziach. Programiści oraz uniwersytety to są już takie bardziej zaawansowane funkcje dla osób, które samodzielnie chcą rozwijać narzędzia Atlassiana, brać udział w tym aktywnie w rozwoju narzędzi, do developowaniu również pluginów, co również my tworzymy. Te aplikacje, które tutaj widzimy, to są aplikacje, na których skupimy się dzisiaj, czyli właśnie te podstawowe trzy z Jiry, Confluence jako wsparcie przy tworzeniu dokumentacji i Bitbucket, czyli zarządzanie kodem. Plus oczywiście Marketplace, ale to się po prostu będzie dynamicznie przewijało w trakcie tych prezentacji. Jira Core, co nam daje? Przede wszystkim przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika. Powiem szczerze, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Jirę, to byłem pod wrażeniem, naprawdę dużym wrażeniem, ponieważ zajęło mi pół minuty, żeby zorientować się, gdzie co jest, do czego mi będzie przydatne. Gdzie mając styczność z innymi narzędziami tego typu, to nie było takie oczywiste. To czasem trwało, czasem trzeba było kogoś z innego zespołu spytać, a dlaczego tak, a gdzie to jest, a jak to zrobię? Aha, a tego nie zrobię. Natomiast widzicie, że jest to bardzo oczywiste, bardzo przejrzyste i łatwe. Co za chwilę zobaczycie. Przegląd prac z wielu perspektyw. To może mówimy dokładniej, szczegółowo na kolejnych slajdach. Łatwa w obsłudze i potężna wyszukiwarka, tak naprawdę bardzo często niedoceniane narzędzie JQL, czyli Jquery Language, taki język wyszukiwania stworzony autorski przez Atlassian. Raportowanie prac, bo jak wiemy, często trzeba zaraportować to, co się dzieje w systemie.
budowanie dowolnych funkcjonalności, workflow, elastyczna konfiguracja, szczegółowa kontrola uprawnień i integracja z innymi narzędziami i pluginami. To wszystko będziemy w tej Jirze Core omawiać. Tak jak mówię o interfejsie użytkownika. Pierwsze, co widzimy, to bardzo dużo elementów. No, troszeczkę może nam przeszkadza to łączenie ekranów, natomiast myślę, że od razu widzimy, co mamy na takim ekranie w Jirze w projekcie. Po lewej stronie panel zgłoszeń, które są realizowane, zgłoszeń, zadań, jakkolwiek byśmy chcieli je nazwać. Po środku najważniejsze informacje. Od góry mamy elementy do wykonywania różnych akcji, edycji tych zgłoszeń, tych zadań naszych, przypisywania im osobom, klonowania ich, kopiowania, linkowania, tworzenia podzadań i tak dalej. Najróżniejsze opcje, plus przechodzenie oczywiście na workflow. Poniżej sekcja details, tam mamy szczegóły naszego zgłoszenia, ilość pól, która tam jest widoczna. Widzimy takie podstawowe, type, priority, effective versions i tak dalej. Ta podstawowa część aż do napisu description to jest lista rozwijana. To znaczy ona się rozwija, tym bardziej im więcej pól umieścimy w naszej konfiguracji projektu, tak aby dla danego typu zgłoszenia te pola mogły być wypełniane. Oczywiście jeżeli pole jest puste, nie zawiera żadnej wersji, to ono się nie wyświetli na tym polu, bo na tym ekranie, bo po co ma zaśmiecać po prostu ekran długością. Sekcja description to jest generalnie to jest pole tekstowe z podstawowym wiki markupem do jego edycji. W tym wypadku akurat użyłem mały tekst, zlinkowałem plik, stworzyłem malutką tabelkę z akurat 2 przykładami naszego logo. Poniżej sekcja załączników, generalnie nic z tych załączników nam nie ucieknie. Klikając taki mały trójkącik, na przykład można przejść do widoku przełączenia się na tryb graficzny, czyli generalnie wszystkie obrazy będą miały podgląd. Poniżej zlinkowane zgłoszenia, jeżeli są jakieś zgłoszenia, które są od siebie zależne w jakiś sposób, to oczywiście tutaj je zobaczymy. Subtaski, czyli zgłoszenia, które są pod tym, które realizujemy, po prostu wiemy, że czasem musimy je zatomizować, tak żeby móc je zrealizować często przez różne osoby również. Pod spodem oczywiście sekcja aktywności. Po prawej ludzie, wszyscy ludzie, którzy zajmują się tym zgłoszeniem, jego realizacją. Tutaj widzimy assignee, tutaj widzimy reporter, czyli osoba, która jest przypisana, osoba, która stworzyła takie zgłoszenie. Natomiast miejmy na uwadze, że jeśli w konfiguracji stworzymy więcej pól typu osoba, niezależnie jak je nazwiemy, to te pola też się tam oczywiście znajdą, także ta sekcja ludzi będzie dłuższa. Mogą być to osoby akceptacyjne, osoby jako obserwatorzy dodatkowi, czemu nie? Pole dat, sekcja dat, przepraszam. Due date, czyli do kiedy powinno być zrealizowane, kiedy zostało utworzone, kiedy zostało zaktualizowane. Tak samo jak w wypadku sekcji ludzi, sekcja dat może być też rozwinięta. I time tracking, czyli zapisanie po prostu czasu pracy, jeżeli oczywiście preferujemy. Nie musimy w ogóle korzystać z time trackingu, możemy tą opcję w ogóle wyłączyć do danego projektu, nie będzie ona po prostu widoczna ani dostępna. Tutaj warto zauważyć tę ciekawą rzecz. Przy time trackingu mamy include subtasks, a tu mamy time tracking z naszego podzgłoszenia. Czyli generalnie możemy nawet sobie łączyć te elementy w całość. To jest to zliczanie czasu. I dodatkowo mam taki element HipChat Discussions. O HipChacie nie wspominałem, może część z Państwa wie, może nie. HipChat to jest taki mały komunikator wewnątrz firm, który też może zintegrować z narzędziami Atlassiana. Także tu już nam się pojawia pierwsza informacja odnośnie integracji z innymi narzędziami. Jira Core, przegląd prac z wielu perspektyw. To, co widzicie, to jest przykład chyba najbardziej bałaganiarskiego, jak się da, pulpitu. Dashboard, czyli miejsce, na którym lądujemy zaraz po zalogowaniu się do Jira. Po lewej stronie widzimy od góry podgląd naszej tablicy kampanowej, po środku jakiś pie chart. Z prawej strony różne zestawienia zgłoszeń w taki czy inny sposób wyselekcjonowanych, aby je tutaj wyświetlać. Tak samo z tymi kolumnami, które się wyświetlają, też mogą być różne. Wykresy, aktywności na bieżące, obłożenie pracą. Generalnie bardzo duże możliwości mamy tutaj co do wyboru, jakie elementy nam się pojawią. Jest kilkadziesiąt tak zwanych gadżetów, z których możemy stworzyć taki pulpit. To, ile będziemy mieli kolumn i gdzie te elementy będą na tym pulpicie widoczne, to zależy od nas. I bardzo ważna informacja, takich pulpitów możemy tworzyć więcej, czyli generalnie tworzymy różne perspektywy dla różnych użytkowników, dla różnych zespołów, czasem dla klientów, czasem dla managementu. Wszystko zależy od nas. Łatwa po prostu i potężna przeglądarka. Generalnie ten screen może nie będzie odwzorywał tego, co potrafi Jira, jak chodzi o wyszukiwanie. Widzimy parę opcji rozwinięcia. Microsite to jest akurat wybór projektu. Zadanie idea to są typy zgłoszeń, które zostały tutaj wybrane.
Dan status, Piotr Kis to powiedzmy osoba, która jest twórcą tego zgłoszenia i mam przycisk więcej, gdzie kryje się więcej pól. Im więcej pól wyklikamy, wybierzemy sobie z listy i wszystkie parametry możemy wybrać, według których będzie nam się lista wyników zawężała. To trwa mniej więcej tyle, co pstryknięcie palcem od wybrania do wyświetlania wyniku. Oczywiście to zależy też od naszej instancji, od naszego serwera, który mamy zainstalowany, bądź połączenia z cloudem, jeżeli wybieramy opcję cloud. Natomiast miejmy na uwadze, że to działa bardzo szybko. Jira Atlassian bardzo się postarał o to, żeby wyszukiwanie było sprawne, żeby było szybkie. Natomiast jak chodzi o tą sprawność, czasem się pojawiają takie przypadki, w których faktycznie trzeba znaleźć coś więcej, wyłuskać jakieś bardzo szczegółowe informacje albo po prostu zrobić jakąś inwersję. Załóżmy, mamy w naszej firmie 1000 pracowników, chcemy sobie zaznaczyć, żeby nam się pojawił jeden, jedyny jego wszystkie zgłoszenia. Po prostu wybieramy go z tej listy 1000 i wyświetlą się wszystkie jego zgłoszenia. Natomiast co gdybyśmy chcieli zrobić wszystkich poza tym jednym użytkownikiem? Nie ma prostego sposobu, by wyklikać 999 razy innych użytkowników i tego jednego pominąć. To byłoby nielogiczne. W takim wypadku się stosuje po prostu inne metody, czyli stosujemy metodę taką, jaką widzimy poniżej, zapis tekstowy, gdzie zamiast na przykład równa się możemy użyć jest różny od. I w tym momencie wiemy, że to będą wszyscy użytkownicy, którzy są różni od tego jednego. To, co jest na dole przykładem, to jest akurat przykład troszeczkę zmodyfikowany filtra, o który codziennie ja rozbijam się w swojej pracy, znaczy nie rozbijam się, z którego skorzystam. On zwraca mi wyniki zgłoszeń, które są ze mną związane, które ja realizuję u siebie w pracy codziennie. I raportowanie prac. Nie będę wchodził w szczegóły dokładnie, co robi każdy z tych raportów, to by zajęło troszeczkę dużo czasu, natomiast miejmy na uwadze, że te raporty są. Raporty obłożenia pracy, realizacji pracy, obłożenia ludzi, wykorzystania czasu dostępnego w pracy dla tych poszczególnych ludzi. Możliwości raportowe możemy też rozwijać poprzez użycie różnych pluginów. Co jeszcze jest taką korową częścią Jiry Core? Budowanie dowolnych i funkcjonalnych workflow. To, co widzimy na przykładzie tutaj, jest akurat workflowem, który jest zaimplementowany w Jira na dzień dobry. Natomiast miejmy na uwadze, że każdy z tych elementów, każdy z takich klocków, który tutaj jest, możemy zmienić jego nazwę, stworzyć nowy klocek, usunąć jakiś już obecny, zmienić połączenia między nimi. Jak widzimy, są te strzałki, które mówią nam o przejściach konkretnych. Tam mamy stop progress, reopen powiedzmy. Może być ich dużo, dużo więcej. I każdy z takich przejść ma dodatkowe możliwości funkcyjne, czyli generalnie możemy sobie tam zawrzeć dodatkowe informacje. Kto takie przejście w naszym workflow może wykonać? Kto go nie może wykonać? Jakie muszą być dodatkowe warunki spełnione? Czy jakieś pole jest wymagane? Czy jakieś dodatkowe uprawnienia? Być może powiązania z innymi zgłoszeniami lub innymi systemami, a także wykonanie takiego przejścia może być dodatkowo, nazwijmy to, oskryptowane dodatkowymi operacjami, czyli na przykład kończąc zgłoszenie A, wymuś zakończenie zgłoszenia B albo jego podzadań, bądź wykonaj inne aktualizacje w ramach powiedzmy danego zgłoszenia informacyjne, uzupełnij jakieś pole. Bardzo duża dowolność jest i to, co możemy wykonać z takim workflow, z takimi przejściami, też jest uzależnione po części od pluginów, które możemy zainstalować, które rozszerzą nam i tak już dużą listę możliwości o jeszcze kolejne. Elastyczna konfiguracja. To, co widzimy teraz, to jest panel administracyjny dla danego projektu, w którym realizujemy nasze zadania. Nie będę się może zagłębiał dokładnie, o co chodzi w każdym z tych elementów, natomiast na pewno rzuca się wam Państwu w oczy jedna rzecz. W każdej nazwie mamy użyte, prawie w każdej, wyraz scheme, schemat. Czyli generalnie dla danego projektu nie robimy jednej konfiguracji na ogół, tylko tworzymy jakiś schemat konfiguracyjny. Czy to do pól, które są wykorzystane, czy to typów zgłoszeń, jakie mamy, co nam się będzie na ekranie wyświetlało, kto co może w danym projekcie wykonywać. To wszystko są schematy i my te schematy, tak jak klocki Lego, możemy wykorzystywać w różnych miejscach, w różnych projektach, w innych projektach, także możemy często wykonać tak, że tworzymy kilka bliźniaczych projektów, które będą wykonywały powiedzmy inne osoby i wtedy używamy ponownie tych schematów bez zmian innych poza zmianami personalnymi w zespole dla danego projektu. Także konfiguracja jest bardzo elastyczna. Możemy sobie te schematy tworzyć, używać gdzie indziej, modyfikować w bardzo dużym zakresie.
co daje nam olbrzymie możliwości dla samego pojedynczego projektu bądź całej Jiry. I szczegółowa kontrola uprawnień. Tu mam akurat takie wycinki uprawnień. To jest bardzo istotne. Tak naprawdę wiele małych biznesów sobie zdaje sprawę z tego, jak potrzebne jest tak naprawdę ograniczenie pewnych możliwości dla użytkowników, nie z racji braku zaufania, ale z racji po prostu realizacji zadań, żeby ta praca szła sprawnie. Parę informacji, przykładów tych uprawnień. Kto może zamykać zgłoszenia, tworzyć zgłoszenia, usuwać je, edytować, linkować z innymi, modyfikować zgłaszającego, przenosić je, rozwiązywać, czy też w projekcie, kto może projekt administrować lub chociażby przeglądać zgłoszenia w tym projekcie. Po prawej stronie, kto może komentarze dodawać, usuwać, edytować. To nie jest cała lista. To są tylko wybrane uprawnienia, które mamy w Jirze. Z kolei widzimy w tym prawym panelu górnego screenu, głównego screenu, tam mamy informację, kto tak naprawdę może daną rzecz robić. Powiedzmy, zamykać zgłoszenia od samej góry, close issue, ktoś to pełni rolę w danym projekcie, administratora albo powiedzmy jest w zespole serwis deskowym. Czyli poniżej mam, tu się akurat nam zdarzyły takie same role wszędzie, natomiast to, co widzimy po prawej stronie, to jest jak najbardziej edytowalne, także tam możemy dodać konkretne osoby, konkretne grupy użytkowników, ktoś, kto pełni jakąś funkcję, kto jest powiedzmy akceptujący w danym projekcie, to tylko on może daną operację wykonać. Też absolutnie pełna dowolność, jak chodzi o konfigurację. Integracja z innymi narzędziami i pluginami. W zasadzie o tych pluginach powiedziałem już chyba 3 razy, natomiast miejmy na uwadze, że tego jest jeszcze więcej. I co widzimy tutaj? Tu widzimy na przykład powiązanie z innymi systemami. Widzimy od samej góry okno HipChatu, gdzie generalnie HipChat to jest ten komunikator wewnątrzfirmowy i oprócz tego, że mamy poszczególne pokoje, od lewej strony od góry, od dołu mamy z kolei z lewej strony osoby, z którymi mamy dane rozmowy prowadzimy, to też widzimy to podświetlone na niebiesko DF138, to jest przykład jednego zgłoszenia, czyli jakby zgłoszenie ma swój własny pokój, w którym widzimy u góry pośrodku osoby mogą rozmawiać, natomiast poniżej widzimy to, co się działo z danym zgłoszeniem. Po prawej stronie na dole mamy przykłady wykorzystania pluginu Tempo Timesheets. Zresztą są tutaj dzisiaj ludzie z Tempo, dzisiaj i jutro, także warto z nim porozmawiać. To jest plugin, który rozszerza możliwości Jira o bardzo dokładne, skrupulatne raportowanie czasu, o kalendarze pracy, także warto się temu rozwiązaniu również przyjrzeć. To tyle, jak chodzi o Jira Core. Teraz dopiero przejdziemy do Jira Software. Co tam mamy? Jak widać, wszystko co było w Jira Core, plus tablice kanbanowe i scrumowe. Jak scrumowe to oczywiście też sprinty i backlog. Dodatkowe typy zgłoszeń, Epic Story. Generalnie typy zgłoszeń tworzymy sami, natomiast nazywając dowolnie konfigurując, tak aby one funkcjonowały w jakiś sposób. Ale Epic i Story, które są w tej licencji software'owej, zachowują się specyficznie, one mają troszeczkę inne funkcje, jakby tak predefiniowane przez system, natomiast do czego one służą, to oczywiście każdy, kto pracuje ze Scrumem, wie. Raporty agile'owe, czyli rozszerzając listę raportów standardowych z Jira Core o typowo agile'owe, czyli jakieś burn down charty, estymacje, przepraszam, może jakieś... Przepraszam, zamyśliłem się troszeczkę z boku, moje myśli poszły. Generalnie zajrzymy też do raportów za chwilę. Integracja oczywiście z innymi narzędziami i pluginami. Ten punkt ostatni powielił się z tym, co było wcześniej dla Jira Core, natomiast zobaczycie Państwo, że są te integracje trochę inne. Tablice kanbanowe, czyli generalnie nasze karteczki, żółte karteczki, post-it. Mamy tutaj możliwość ich umieszczania w kolumnach, gdzie kolumny mogą odpowiadać powiedzmy poszczególnym statusom w naszym workflow, w naszym flow pracy, ale nie muszą. Możemy też umieścić kilka powiedzmy flow w danej kolumnie. Jeżeli tylko nie będzie to kolidowało z samym cyklem przechodzenia, to jak najbardziej możemy tak wykonać. Plus to, co zobaczymy, jakie zgłoszenia, jest powiązane bardzo konkretnie z tym, jaki utworzymy filtr sobie wcześniej zgłoszeń. Także jak mówiłem, filtrujemy zgłoszenia w sposób podstawowy, tam wcześniej było przy Jira Core lub zaawansowany, używając tego trybu tekstowego. I takie zaawansowane wyniki wyszukiwania, na nich opieramy taki widok tablicy. Także generalnie możemy sobie to ograniczyć do tego, co nas dokładnie interesuje, plus do góry widzimy taką opcję Quick Filters. Tam mamy opcję Only One Issues, Recently Updated i On Fire.
To są przykładowe też takie szybkie filtry, którymi też możemy jeszcze odsiać zgłoszenia, które nas w danym momencie nie interesują. Może się znacznie więcej, natomiast nie starczy nam czasu, aby o nich opowiedzieć. Tu mam z kolei przykład, jak wygląda praca na tych karteczkach. Czyli generalnie łapiemy sobie SKP10, przeciągamy, mamy możliwość wyboru, do jakiego statusu chcemy przejść, czy zakończony, czy powiedzmy wstrzymany, przerzucamy go i on się tam po prostu pojawia. Dedykowane typy zgłoszeń, Epic Story, w zasadzie wspomniałem już o tym wcześniej, więc możemy przejść do kolejnego slajdu. To, co widzimy tutaj, to oczywiście jest schemat dla danego, powiedzmy, projektu software'owego. To nie jest lista zamknięta, my możemy sobie ją swobodnie modyfikować, edytować, nowe typy zgłoszeń dawać i każdy z nich będzie się mógł zachować inaczej. Tablice scrumowe i sprinty. Czym się różni? Nie sugerujemy się prawym panelem. Prawy panel to jest jakby takie rozwinięcie, kliknięcie w pojedynczą karteczkę. To samo oczywiście mamy w kanbanowym boardzie, natomiast nie pokazałem tego tam, aby nie zamydlać troszeczkę czytelności obrazu. Po prostu mam informację o tym, co jest w zgłoszeniu, natomiast co nam dochodzi w wypadku Scruma. Na samej górze mam informację 0 days remaining, complete sprint. No, informacja mówi jasno, tak? Skończył nam się czas, który mieliśmy sprint do realizacji, możemy go w tym momencie zamknąć. Po zamknięciu takiego sprintu otrzymujemy raport jego realizacji, możemy go sobie zapisać chociażby w Confluencie, o Confluencie będziemy mówić później. Po lewej stronie z kolei widzimy, po raz pierwszy zresztą dzisiaj, widzimy panel administracyjny, jakby panel projektu, a nie samych zgłoszeń. I tutaj widzimy backlog, tutaj widzimy active sprints i releases. Generalnie nie mielibyśmy opcji active sprints, backlog, tylko po prostu byśmy mieli board, gdybyśmy mówili o tablicy kanbanowej. Natomiast na samym dole z prawej strony widzimy, że zamykając taki sprint, kończąc go, mamy dodatkowo informację o tym, co zostało ukończone, co nie zostało ukończone i co zrobić ze zgłoszeniami nieukończonymi. Czy przenieść się do backlogu, czy do kolejnego sprintu, który już tam czeka utworzony. A oto i backlog. Sekcja prawa główna jest to po prostu lista tych wszystkich zgłoszeń, które mamy do realizacji. Od samej góry widzimy lech dla forum, to jest jeden sprint utworzony, poniżej mamy NSP Sprint 5, to jest kolejny, poniżej mamy jakiś jeszcze lech 2, załączył się, natomiast wszystko to, co nie jest zaplanowane w sprintach, pojawia się jeszcze niżej jako długa lista. I my, chcąc utworzyć, przenieść takie zgłoszenia do sprintu, po prostu możemy sobie jedno pojedyncze zgłoszenie przeciągnąć do góry, tak samo jak wcześniej było przeciąganie w bok karteczek, tak tu możemy przeciągnąć do góry takie pojedyncze zgłoszenie. Co po lewej stronie widzimy? Widzimy kolumnę od wersji i kolumnę od epików. Czyli generalnie klikając w daną kolumnę możemy sobie odsiać z widoku backlogu wszystkie zgłoszenia, które nie łapią się w dany epic, czy też w daną wersję. Z tego punktu możemy też zobaczyć, ile tych zgłoszeń już powiedzmy w danej wersji na przykład jest, a to akurat na screenie tego nie widać. Jeżeli chcemy, możemy nawet utworzyć w tym momencie też nowe zgłoszenie dla danej wersji lub danego epika. Po prawej stronie natomiast widzimy takie trzy kolory, niebieski, żółty, zielony. To są wyliczenia story pointów, czyli jak chodzi o realizację naszego sprintu, który w tej chwili jest uruchomiony. Story pointy możemy też oczywiście zastąpić estymacją czasową. Raporty Agile. Tak samo nie będziemy wchodzić w szczegóły, natomiast podpowiem, że są bardzo przydatne dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji jeszcze do Jiry zajrzeć ani razu. Podpowiadam, że są bardzo użyteczne. Niektóre są bardzo oczywiste do wykorzystania, natomiast ja osobiście uwielbiam Control Chart, który daje nam piękne możliwości odsiania czy sprawdzania tego, jak idzie nasza praca i czemu mamy jakieś, powiedzmy, wąskie gardła chwilami, tak samo jak Cumulative Flow też nam w tym pomaga. I gdzie się działy jakieś dziwne rzeczy, które nam akurat zblokowały pracę i coś się stało, gdzieś przepchnęliśmy coś do przodu. Generalnie bardzo przydatne raporty. Integracja z innymi narzędziami i pluginami. I tutaj akurat pozwoliłem sobie wykorzystać screen z naszego pluginu TestFlow u góry, czyli generalnie rozwinięcie może się Jira, otworzenie sobie przypadków, otworzenie sobie scenariuszy testowych i wykonywanie ich w ramach jednego zgłoszenia. Jak widać, to co widzimy po tej części środkowej, czyli test cases, to jest element, który się pojawia mniej więcej tam, gdzie pole description w standardowym widoku Jiry zgłoszenia. Natomiast po prawej stronie widzimy dodatkową informację waiting, executed, to są oczywiście kroki takiego do wykonania w teście. Tak samo poniżej akcje, które możemy zrobić z takimi przypadkami testowymi, powiązane defekty, jeżeli oczywiście takie mamy jako typ zgłoszeń i skonfigurowane. I dalej dopiero informacje o sprincie w wypadku agile'owym.
To było jak chodzi o plugin, który integruje się z Jirą bezpośrednio. Natomiast poniżej mamy przykład po prostu screena, który pokazuje, że to jest powiązanie z jakimś narzędziem zewnętrznym do pracy z kodem deweloperskim. Także jak to się wiąże? Po prostu możemy powiązać dany projekt z źródłem kodu, na przykład Bitbucket, który też później omówimy, i powiedzmy realizacja zgłoszenia w Bitbuckecie będzie widoczna też na konkretnym zgłoszeniu, z którym taka zmiana będzie realizowana, będzie powiązana. Jira Service Desk. Ponownie wszystko to, co w Jira Core, plus portal klienta. Jeżeli jeden z pierwszych screenów, które Państwo widzieliście, czyli widok tego pojedynczego zgłoszenia, był mimo wszystko dla Państwa zbyt chaotyczny, albo nie dla Państwa, ale wiecie, że są osoby u Was w firmie, które po prostu wolą mieć jeszcze większy, jeszcze czystszy widok przy zgłaszaniu jakichś informacji, to można powiedzieć, że tak naprawdę spodoba im się to, co zobaczą, czyli portal klienta, ponieważ portal klienta jest jeszcze prostszy w widoku niż samo zgłoszenie w Jira i ten portal tak naprawdę zastąpi im pisanie maili, dzwonienie telefoniczne. Po prostu będą chcieli sobie w taki sposób łatwy, przyjazny dla oka to zgłosić. Tu mamy informację o tym, jak wygląda portal klienta. 3 screeny aż nałożyłem na siebie. Po lewej stronie, lewy górny, to jest nasz taki przykładowy portal klienta, gdzie wybieramy sobie z lewej kolumny Common Request, Accounts, Hardware, Software, Servers and Infrastructure. Wybieramy sobie jakąś taką sekcję i to, co widzimy następnie tutaj po środku, to są już konkretne typy zgłoszeń, tak nazwijmy w uproszczeniu, tego, co mogą faktycznie zgłosić ludzie, jaki problem. Jeżeli oczywiście przeklikniemy sobie z lewej strony inną kolejkę, ta część środkowa będzie też wyglądała zupełnie inaczej. I tutaj od razu podpowiedź z mojej strony, to nie jest lista zamknięta, to też w pełni jest skonfigurowane, także każdy z tych elementów i tak samo długość tej listy może być skonfigurowana osobno. Plus, ważna informacja, nie musimy mieć tylko jednego serwis deska w ramach jednej licencji. Generalnie każdy serwis desk to jest jeden osobny projekt, więc możemy sobie stworzyć kilka serwis desków. Jeden dla naszego zespołu A, drugi dla zespołu B, trzeci powiedzmy dla klienta zewnętrznego, czwarty powiedzmy dla na przykład klientów posiadających nasze produkty bądź jakichś partnerów. Natomiast co jeszcze mamy? Tutaj po prawej stronie na dole pominąłem, to jest inny przypadek właśnie takiego innego serwis desku, także widzimy, są 2 różne. Natomiast z prawej strony u góry to jest lista zgłoszeń, które widzi taka osoba zgłaszająca, też w uproszczony sposób, po prostu kolejka zgłoszeń swoich własnych, czy to otwarte, czy to zamknięte, stworzone przez nią, czy w ramach organizacji, która ma dostęp do zgłoszeń współdzielonych. Zegary SLA oraz live kolejki zgłoszeń do realizacji. Specjalnie to nazywałem w taki dziwny sposób. Live kolejki. Dlaczego live? Dlatego, że kolejki zgłoszeń generalnie, czy chcemy je IT-lowo procesować, czy w inny sposób. Widzieliśmy wcześniej na przykładzie wyszukiwania zgłoszeń w Jira Core, czy też listy zgłoszeń po lewej stronie od widoku pojedynczego zgłoszenia. Natomiast te kolejki, które są tutaj, one są live, dlatego że one się automatycznie aktualizują. Nie co 15 minut, jak powiedzmy gadżet na pulpicie, nie ręcznie wciskając F5 na klawiaturze bądź odświeżając stronę w inny sposób, tylko automatycznie. Jeżeli coś się w zgłoszeniu zmieniło, weszło nowe, ono się od razu na takiej kolejce pojawi. Te kolejki po lewej stronie queues, mamy ich pewną listę. Ta lista akurat stworzona przez Atlassiana, natomiast na dole widzimy new queue, także możemy stworzyć swoje własne listy, które będą łapały też ponownie filtrując przez JQL. Nasze inne zgłoszenia to będziemy, które chcemy wyłuskać i je przeglądać. I w tym momencie też od razu widzimy zegary SLA, czyli realizację według ustalonego czasu przez SLA. No tutaj chyba nie ma aż jak to omawiać, ponieważ wszystko od razu widzimy, tak, gdzie mamy czasy przekroczone, gdzie mamy czasy bliskie przekroczenia, realizowane według czasu normalnie, bądź zapauzowane, ponieważ też możemy w konfiguracji pauzować sobie takie zegary. I automatyzacja działań. To jest ważny element, ponieważ nie tylko pozwala nam w ramach jednego serwis desku pewne rzeczy zautomatyzować, powiedzmy
kiedy komentarz doda nam zgłaszający takie zgłoszenie. Zostało powiedzmy zrealizowane, on dodał komentarz, zgłoszenie ponownie trafia do realizacji, ponownie się otwiera, takie na przykład po lewej stronie. Poniżej beware of urgent issues, na przykład może wysłać nam maila do odpowiedniej osoby, czy do zgłaszającego, czy do realizujących osób, maila informującego o tym, że zgłoszenie powiedzmy zaraz się przeterminuje albo już się przeterminowało. Kolejkowanie zgłoszeń, sprawdzanie satysfakcji klienta, czy też dodawanie własnych reguł na sam dole. Natomiast moim zdaniem bardzo ciekawą funkcją jest update on a linked issue changes. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że mając licencję Service Desk i software, możemy zrobić taki typ specjalny linku, który pozwoli nam na następującą sytuację. Klient zgłasza problem przez Customer Portal. W waszej aplikacji powiedzmy coś nie działa. Nie mogę w ogóle pracować. Agent serwis deskowy, który takie zgłoszenie otrzymał, wie, że to jest faktycznie coś większego, nie może tego sam naprawić, ani zlecić szybkiej realizacji, to trafia docelowo na trzecią linię do deweloperów. Deweloperzy muszą to poprawić. Oczywiście deweloperzy pracują w Jirze Software, więc te elementy poniekąd są od siebie niezależne, ale kiedy ustawimy sobie taką opcję Update on a linked issue changes, możemy wykonać zrobić taką sytuację, że kiedy deweloper skończy swoją pracę, wszystko zostanie zaakceptowane, przetestowane i wdrożone na produkcję, czyli zgłoszenie będzie ostatecznie zamknięte, wtedy automatycznie zgłoszenie w Service Desku też jest zamykane z informacją dla klienta, że jego problem został zlikwidowany. Integracja z bazą wiedzy, czyli self-service i z pluginami integracja. Co do tego pięknego hasła self-service, powiem szczerze, kiedy my u siebie wdrożyliśmy Service Desk po raz pierwszy, zobaczyliśmy bardzo ciekawą rzecz. Klienci bardzo chętnie zaczęli nam zgłaszać zgłoszenia, bo generalnie, jak wiecie, tworzymy własne pluginy i czasem się zdarzy jakiś błąd, a czasem się zdarzy jakiś pomysł na rozwój danego pluginu. To wszystko otrzymują od naszych klientów. W każdym razie dużo chętniej zgłaszali nam przez sam portal klienta niż przez Jira wcześniej. To jest pierwsza informacja. Natomiast druga informacja jest taka, że dużo mniej problemów z konfiguracją na przykład zaczęli nas zgłaszać w momencie, w którym powiązaliśmy naszą Jira Service Desk z bazą wiedzy. Kiedy chcąc zgłosić jakiś problem, otrzymali od razu podpowiedź, jak go rozwiązać, co widzimy tutaj. Wpisując hasło printer, pierwsze dwa wpisy to są wpisy z naszej Wikipedii, z Confluence'a. Dopiero poniżej mam informację, że faktycznie można jeszcze zgłosić ten problem, jeśli na przykład nie znaleźliśmy odpowiedzi powyżej. Jak wygląda taka odpowiedź? Kiedy kliknę w taki pierwszy link, który to mamy, otrzymuję to, co widzimy tutaj. To jest bardzo prosty widok bezpośrednio z Confluence'a, z tej bazy wiedzy, który nam mówi, jak z takim problemem sobie możemy poradzić. I jeśli klient jest zadowolony, może sobie oznaczyć, że był zadowolony i faktycznie jest, to rozwiązuje jego problem, albo no, nie rozwiązuje. To oczywiście my możemy później zobaczyć sobie w raportach, jaka jest ilość takich artykułów przydatnych, nieprzydatnych i tak naprawdę ile razy się okazuje, że po wyszukaniu jakiegoś artykułu mimo wszystko było zgłoszenie i jakie. Tu natomiast mamy przykład taki, że kiedy ktoś się zdecyduje, powiedzmy, wpisał to printer, nie chciał w ogóle tych artykułów czytać, tylko kliknął od razu w tą ikonkę zieloną drukarki, przeszedł do ekranu zgłaszania. Tak wygląda ekran zgłaszania, czyli generalnie proste pole, podsumowanie, jakieś dodatkowe informacje. To są 3 podstawowe pola, natomiast oczywiście tych pól może być więcej w Customer Portalu, tylko to jest taka najbardziej podstawowa konfiguracja. I mimo tego, że tam nie chciał kliknąć w ten artykuł, zaczął wpisywać sobie w pole summary, czyli podsumowanie, ten problem z drukarką. Ponownie baza wiedzy zasugerowała tym razem z prawej strony te artykuły, które mogą być dla niego pomocne w rozwiązaniu. Natomiast z prawej strony do góry widzimy przykładową listę pluginów, którym możemy takie możliwości Service Deska rozwinąć. Jest ich ponad 600 z tego, co nawet dzisiaj sprawdzałem. Także jeżeli ktoś ma jakieś specyficzne bardzo potrzeby, jak chodzi o Service Deska, to jak najbardziej może jeszcze jego możliwości rozwinąć. Między innymi też są nasze pluginy, także jak najbardziej też mamy takie możliwości rozwoju tego portalu klienta. I Confluence, czyli ta wcześniej wspomniana baza wiedzy, bo na niej oczywiście opieramy te odpowiedzi w Service Desku. Dokumentacja Wikipedia, zastępstwo innych metod komunikacji, elastyczny edytor treści
i możliwość dynamicznego importu treści. To są takie najbardziej podstawowe informacje o tym, co możemy z tym Confluence'em zrobić. Tego jest dużo więcej, natomiast nie starczy na to dzisiaj czasu, więc idźmy do przodu. Baza wiedzy. Tutaj widzimy wprost, akurat Confluence dałem do góry czerwony pasek zamiast niebieskiego, powiedzmy, że jest to dla nas kluczowy obszar, jak chodzi o obsługę klienta. I tutaj szczerze zrobiłem taką przestrzeń w Confluence'ie, to się nazywa Spaces, czyli takie przestrzenie, takie jakby książki z wiedzą, w których zapisujemy nasze informacje, zrobiłem, która bezpośrednio jest powiązana z Service Deskiem. Także jeżeli ja użyję na przykład tej wyszukiwarki Search for a Solution, to mam pewność, że znajdę dokładnie te same odpowiedzi, które znalazł wcześniej klient w Customer Portalu. Chyba że zdefiniuję sobie to pole Search for a Solution inaczej. Mogę sobie zdefiniować, że w tym polu będą się pojawiały tylko i wyłącznie odpowiedzi z jakiegoś zakresu, z jakąś etykietą dodatkową zapisaną, także to możemy też modyfikować. Wszystkie te elementy, które tu widzimy, poniżej jakieś oddzielone kreski, dodatkowe informacje, co jeszcze może zrobić, browse by topic, recent updated articles, wszystko to, co widzimy, to są tylko i wyłącznie przykłady inwencji twórczej autora takiej strony, ponieważ strony w Confluence'ie, tej bazy wiedzy, jak zarówno każde inne, mogą wyglądać zupełnie dowolnie. Po lewej stronie natomiast jest element wspólny, czyli page tree. Oczywiście drzewo stron, w których my się poruszamy. Tu natomiast mamy drugi przykład po lewej stronie. To jest akurat właśnie przykład naszego z pluginem TestFlow, z naszej dokumentacji, która, tak jak mówiłem, kiedy wprowadziliśmy pierwszy raz bazę wiedzy do Service Deska, to właśnie była ta baza wiedzy po lewej stronie. Ponad 20 pytań typu how to i ponad 20 troubleshooting articles. Także te około 40 pozycji dało nam bardzo dużą informację na temat tego, jak dużo klienci są w stanie sobie sami rozwiązać swoich problemów, jeżeli im dam taką możliwość. I to jest przykład pojedynczej strony, bardzo prostej. Generalnie te strony są ładniejsze, mogą być ładniejsze, a jeżeli komuś cały interfejs nie odpowiada, nie jest zbyt piękny, to gdzieś tutaj na naszym banerze, który uciekł, mamy między innymi partnera Refined Wiki, którzy generalnie stworzyli bardzo duży plugin rozwijający możliwości wizualne, a także adaptację przechodzenia po stronach w Confluence'ie. Natomiast oczywiście to nie jest wymagalne do pracy w Confluence. Tak, baza wiedzy, dokumentacja, Wikipedia. To, co widzimy tutaj, to jest z kolei strona taka nasza startowa, którą sobie stworzyliśmy dla testu tego naszego pluginu, czy tej naszej dokumentacji. Zrobiliśmy sobie kolumny z podziałem, w jakich sekcjach możemy wyszukiwać informacje. Oczywiście jest też wyszukiwarka tuż nad przyciskiem FAQ, który nas przeniesie też do odpowiedniego rozdziału po lewej stronie. To ponownie jest tylko i wyłącznie przykład prostej strony, ponieważ stawiamy na prostotę i tak samo generalnie stawia na to Atlassian. Jak chodzi o strony w Confluence'ie, niektórzy ludzie twierdzą, że ale to jest takie brzydkie, to nie, ja nie chcę tego. I to jest, ja powiem szczerze, Confluence to nie jest narzędzie, które się sprzedaje takim efektem wow, że jest piękny. Nie, on się sprzedaje funkcjonalnością, on jest wykorzystywany przez ludzi naprawdę w najróżniejszy sposób, jeżeli tylko pozwolą sobie na to, żeby popracować z nim trochę więcej. Tu mamy inny przykład z naszej dokumentacji innego pluginu, gdzie te strony zupełnie inaczej wyglądają. Mamy tu na przykład takie opcje show, hide, to generalnie możemy sobie zdjąć jakieś treści, elementy niebieskie, linki, które nas przeniosą do innych elementów, elementy graficzne. Możemy też jakieś materiały multimedialne wrzucić, o czym będzie za chwilę, będzie to też widoczne. Natomiast to, co widzimy dalej, zastępstwo innych metod komunikacji. I to jest tak naprawdę korowa funkcjonalność Confluence'a, poza tą oczywiście Wikipedią, poza Service Deskiem, to Confluence potrafi faktycznie zastąpić bardzo dużym stopniu komunikację w firmie, ponieważ możemy wyeliminować znaczną część maili, a kto z mailami pracuje, ten wie, jak często się gubią załączniki. Jak często się gubią osoby, które były do wiadomości, czy też chociażby ukryte do wiadomości. Też takie sytuacje oczywiście czasem się zdarzają. Więc generalnie to jest też ponownie przykładowa tylko strona kolaboracji zespołu. W tym zespole akurat to wiecie, są jakby 3 osoby, Piotr, Marcin, jakiś użytkownik kluczowy, który powiedzmy z nami współpracuje, albo my z nim. Plus parę jakichś tabelek, jest tabela główna, czyli powiedzmy lista podstron z notatkami ze spotkań. Create New Meeting Note, przycisk też dodatkowy, stworzony po prostu przeze mnie. Kiedy w niego kliknę, automatycznie jestem przekierowany do strony, która według już predefiniowanego, skonfigurowanego przeze mnie szablonu tworzy nową stronę z takiego spotkania z takimi notatkami.
I to jest przykład takiej strony, oczywiście bardzo uproszczonej, czy mam dodatkową informację od góry i kiedy takie spotkanie powiedzmy się odbyło, kto był jego uczestnikiem. Tutaj od razu widzimy, gdzie mam attendees, mamy małpkę przed imieniem, nazwiskiem, to jest @mention. Jeżeli korzystacie Państwo ze środowisk, z portali społecznościowych, to oczywiście zdajecie sobie sprawę, że możemy kogoś wspomnieć tak, aby ta osoba otrzymała powiadomienie. Tak samo jest w Confluencie. Używając takie powiadomienie, dana osoba otrzyma informację na maila oraz w Confluencie, że była wspomniana w danym artykule, w danej stronie i warto, żeby tam zajrzała. Goals, czyli co było naszymi założeniami, discussion items, co omawialiśmy, też sobie stworzyliśmy jakąś prostą, podstawową tabelę. Action items, to jest kolejna ciekawa opcja. Action items, oprócz tego, że ma @mention, ma też taki checkbox. Czyli generalnie, jeżeli do tego checkboxa dopiszemy @mention i dopiero treść dalszą, to automatycznie osoba ta otrzyma taką jakby krótkie zdanie, taki task, który jest bezpośrednio w Confluencie widoczny. To się nie wiąże z Jirą bezpośrednio, chyba że zlinkujemy. Natomiast w całym Confluencie mamy taką sekcję tasks, gdzie dane osoby mogą po prostu widzieć, że na różnych stronach mają rozsiane jakieś krótkie zadania do wykonania. My z tego regularnie korzystamy, zwłaszcza w wypadku dużych projektów, gdzie faktycznie jest bardzo dużo do rozpisania w dokumentacji, bardzo dużo elementów do sprawdzenia, zwłaszcza na pierwszych etapach realizacji takich projektów. Poniżej mam przykład pojedynczego komentarza, oczywiście też używając @mention mogę sobie coś do kogoś napisać, aby ta osoba powiedzmy się daną rzeczą zajęła. Natomiast po prawej stronie żółty pasek zdradza nam, że to jest powiązane z tym tutaj elementem żółtym. Są komentarze inline, czyli generalnie zapisujemy sobie dodatkową informację. Jeżeli Państwo korzystacie z Office'a, też taka opcja jest tam. Komentarz inline, który możemy sobie zdefiniować, zapisać notatkę tylko do tego jednego fragmentu, nie do całej strony, bez potrzeby przewijania, bo generalnie te dokumenty są często po prostu długie. I możemy z tego zrobić całe wątki, jak widać. To akurat są tylko 2, ale generalnie możemy całe wątki komunikacyjne zespołów naszych firmowych prowadzić do tylko jednego elementu. Elastyczny edytor treści. Wspomniałem wcześniej o wyglądzie, o Refined Wiki, natomiast tu mamy przykład takiej strony, która jest po prostu stroną startową, jakoś też taką stroną demo stworzoną przeze mnie, która może pokazać, że ten Confluence jednak może być ładny, czytelny, czysty. Od góry jakiś obraz, poniżej osadzony film z YouTube'a po prostu. Poniżej tabela z sekcją ludzi, generalnie naszych pracowników, gdzie możemy sobie stworzyć tak naprawdę jakieś struktury, zapisać pojedyncze osoby, sczytać informacje z ich profili, czy chociażby stworzyć linka z mailem, aby komuś ułatwić kontakt z daną osobą. Po prawej stronie newsfeed to jest po prostu, mamy taką jakby sekcję RSS, możemy sobie tworzyć takie newsy i je tutaj po prostu wyświetlać w określony sposób. Też definiujemy sobie, czy to będą całe artykuły widoczne, czy tylko nagłówki, ile ich będzie i tak dalej. Poniżej z kolei widzimy powiedzmy sekcję Helping Hand Section, 2 różne wyszukiwarki, tak naprawdę są te same wyszukiwarki, o których mówiłem wcześniej, czyli pierwsza, która nas odnosi do Service Deska, przenosi bezpośrednio z tymi zagadnieniami do wyszukania, a jeśli nie znajdziemy, to możemy linkiem od razu przejść do tworzenia nowego zgłoszenia w Service Desku, co jest też do wyklikania samodzielnie, tak? To nie jest predefiniowane. My możemy to stworzyć, nie musimy. A także poniżej druga wyszukiwarka do tego narzędzia TestFlow, o którym wcześniej mówiłem i też przejście bezpośrednio do dokumentacji. I to jest tylko taki przykład strony, którą sobie stworzyłem jako taką stronę startową. Natomiast jak to wygląda pod spodem? Inaczej. Na razie element po prawej stronie zignorujemy, z prawej strony do góry. Po lewej stronie widzimy kawałek zdjęcia, który wcześniej się pojawił. Widget Connector to jest ten element, który nam powiąże z filmem, wideo z YouTube'a. Sekcja Our People, czyli użytkownicy. Jak widzimy teraz, to jest użyty taki element, który sczytuje informacje o danym użytkowniku z bazy. Czyli jeżeli coś się zmieni w bazie, to też będzie aktualna informacja od razu. Te elementy mamy podzielone na panele, możemy sobie takie inne sekcje pracować. Po prawej mamy też informacje, tak, wyszukiwarka jako element konfiguracyjny. Tekst podlinkowany, lista ulubionych stron, powiedzmy, to się wyświetlało, ponieważ nie było tam żadnych oznaczonych. Jakiś kolejny panel z kolejnymi elementami. Czy to jest trudne? Nie. To jest bardzo łatwe, to jest bardzo intuicyjne. Każdy z tych elementów, które tu widzimy, to są takie klocuszki Lego, kolejne, które dokładamy i to widzimy właśnie po prawej stronie do góry, czyli Select Macro. Lista tych makro to jest około 60 bądź więcej. Każdy z tych elementów ma zupełnie inną konfigurację pod spodem, zupełnie inne możliwości, aby wyświetlić jakieś treści, zagregować. Naprawdę są olbrzymie możliwości, plus dodatkowo też część pluginów je rozszerza, pozwala nam
nowe elementy, nowe gadżety, tak zwane makra, wykorzystać na stronach, które tworzymy. I Confluence to jest też możliwość dynamicznego importu treści. No te ikony to chyba każdy zna. O co chodzi z tą konfiguracją, z tym importem treści? Mamy kilka możliwości importu treści. Po pierwsze, jeżeli mamy jakieś dokumenty, na przykład w Wordzie, możemy taki dokument sobie do danej strony w Confluence podpiąć jako załącznik, a on tam po prostu będzie. Po czym możemy na tej stronie użyć makro, które ten załącznik wyłapie i nam wyświetli jako treść strony. Od razu z tego poziomu możemy sobie kliknąć edytuj, co nas przeniesie do Worda. Tam sobie robimy zmiany, zapisujemy je po prostu zwykłym save ikonką, zamykamy Office'a i się już tym nie przejmujemy. Automatycznie idzie aktualizacja do Confluence'a, ta strona jest ponownie wyświetlana z najnowszym dokumentem. Możemy też zamiast podpinać taki dokument, od razu użyć opcji import, czyli tworzę sobie nową stronę, klikam sobie opcję importuj, wybieram plik z takiego doka, wybieram sobie, czy to będzie jedna strona, czy więcej stron i to automatycznie jest wtedy tworzone. Czy w postaci jednej strony, czy też kilku stron, takie drzewa, jeżeli mamy oczywiście odpowiednie sekcje stworzone w takim dokumencie Word. Excel też oczywiście nam wyświetli zawartość Excela. Miejmy na uwadze, że to nie jest cały Excel, czyli generalnie, jeżeli mamy jakieś skomplikowane formuły, Confluence nie będzie w stanie ich odczytać. Natomiast Excele nie ekstremalnie wymagające, bez może jakichś skryptów w Basicu będą wyświetlone jak najbardziej. Skrypty PowerPoint, nie skrypty PowerPoint, tylko prezentację PowerPoint też możemy osadzić sobie jakiś taki element do przeklikania, czyli generalnie jeżeli sobie tworzymy jakąś sekcję, na przykład dla nowych pracowników w firmie, ktoś przychodzi nowy, ma za zadanie tak naprawdę zapoznać się z instrukcjami, z nie wiem, BHP chociażby w firmie, z pracą z narzędziami i tak dalej. Trafia na sekcję do nauki i przez tę prezentację PowerPoint po prostu sobie przechodzi, przeklikując bezpośrednio w Confluencie, nie musząc w ogóle wchodzić w tę prezentację, wychodzić z Confluence'a, przechodzić do powiedzmy PowerPointa. No i PDF oczywiście też możemy sobie taki plik wyświetlić. I teraz ważna informacja, do Worda i do PDF-a możemy też sobie wyeksportować pojedyncze strony. Dodatkowo możemy też sobie wyeksportować całe przestrzenie, czyli całe te nasze księgozbiory, te informacji możemy wyeksportować czy do PDF-a, czy do Worda, czy do XML-a. I teraz przechodzimy do kolejnego narzędzia, czyli do Bitbucket. To jest ostatnie narzędzie, które dzisiaj będę omawiał. Myślę, że już w miarę szybko, nie wiem ile jeszcze mam czasu, pewnie już niedużo. 8 minut, no to myślę, że zdążymy w 8 minut. Co to jest Bitbucket? Bitbucket jest to repozytorium kodu deweloperskiego oparte na Git. Generalnie kto się zajmuje deweloperką, wie co to jest Git. Także to jest tak naprawdę nakładka na Gita, która pozwala nam w jakiś bardziej taki, powiedzmy, niedeweloperski, bardziej taki biznesowy sposób spojrzeć na to, co się dzieje pod spodem, pracować z tym kodem. Bardzo ułatwia deweloperom pracę, tworzenie sobie nowych gałęzi, chociażby kodu już z poziomu samego narzędzia, które, tak jak pewnie się domyślacie, Bitbucket integruje się z Jirą, to zresztą wcześniej wspominałem. I tworząc nawet taką gałąź, możemy sobie ją zaraz zobaczyć, taką gałąź czy pojedyncze zgłoszenie możemy zobaczyć w Jirze. Jeśli wystarczy, że dodamy w tytule, w nazwie takiej gałęzi klucz zgłoszenia, który ma każde zgłoszenie w Jira, to automatycznie one będą ze sobą powiązane. Integracja z widokiem zgłoszeń Jira, integracja z HipChat. To już nam też podpowiada, tutaj widzimy od lewej strony, to jest ta sekcja, która normalnie jest z prawej w Jira, czyli oczywiście sekcja ludzi, dat, collaborators, to jest w wypadku serwis dyskowych zgłoszeń i development to są właśnie te informacje, które nam się pojawiają dzięki Bitbucket. Czyli mamy informacje, mamy 2 branche, mamy 2 commity, 1 pull request. Co to jest pull request? To za chwileczkę. Po prawej stronie dodatkowo widzimy informacje. Bitbucket server mamy te commity, które są wypisane tutaj. Mamy o nich szczegółowe informacje, możemy do nich oczywiście bezpośrednio z Jiry do Bitbucketa wtedy przejść. I tak samo tutaj mamy 2 branche, które są tam, też możemy bezpośrednio przejść. Plus opcja utworzenia brancha też bezpośrednio z Jira ze zgłoszenia. HipChat Discussion. Akurat na tym screenie nie mam powiązanego HipChata, natomiast miejmy na uwadze to, że faktycznie jest ta integracja z Bitbucketem. OK, integracje akcje na zgłoszeniach Jira. Chyba już o tym wspominałem wcześniej w przypadku Jiry Software. Czyli generalnie to, co widzimy tutaj, to jest ten bardzo ładny, przejrzysty widok tworzenia różnych gałęzi kodu, potem ich merge'owania ponownego. Natomiast jeżeli faktycznie w danym momencie kod merge'ujemy,
na przykład do mastera czy do głównej gałęzi, to automatycznie możemy też wykonać przejście na zgłoszeniu w Jirze Software, także to będzie też widoczne, na coś się tam po prostu może pod spodem zadziać, jeżeli taką konfigurację sobie stworzymy. I pull request, czyli prośba o merge, o połączenie tego kodu i code review. To wszystko widzimy tutaj w jednym miejscu, czyli generalnie lista pull requestów, to tak samo oczywiście było z tego panelu, który był po prawej stronie, pull requesty. Widzimy je tutaj, widzimy ich status. Są zmerdżowane albo odrzucone. I dodatkowo widzimy informację, kto przeglądał ten kod, czyli ten pull request to jest taka prośba, że my chcemy ten kod wrzucić do głównego źródła, ale my sami tego nie możemy wykonać. Mamy po prostu jakąś osobę, która to nadzoruje nad nami. I kiedy ktoś nas akceptuje, dopiero wtedy ten kod może być zmerdżowany, może być tak naprawdę wrzucony do głównego, czyli to jest dobra opcja, kiedy mam, powiedzmy, nie wiem, junior dewelopera, czy jakkolwiek by tego stanowiska nie nazwać, czy po prostu mamy taki system, taką politykę, że każdy kod musi być zweryfikowany przez innego dewelopera bądź testera po prostu. I raporty postępów prac. Też ponownie, tak jak w przypadku innych narzędzi, które dzisiaj pokazywałem, nie będą miały szczegółów tych raportów, natomiast jak widać jest tego trochę. Mamy możliwość wyświetlenia różnych raportów, zestawień tych informacji, co się pod spodem kryje, jakie były postępy prac na przestrzeni czasu, jakie były wersjonowanie i tak dalej. I z mojej strony to jest wszystko na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania po tej prezentacji, to jak najbardziej zapraszam, jestem tutaj cały czas, żeby móc z Państwem porozmawiać. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo.